Zastanawiasz się nad kolejnym wyjazdem motocyklowym? Nie wiesz, gdzie pojechać, jakimi drogami jechać, co zobaczyć i w których miejscach naprawdę warto się zatrzymać? Chciałbyś mieć to wszystko w jednym filmie bez siedzenia godzinami na Google Maps, forach i grupach na Facebooku? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W tej serii postaram się Wam pokazać konkretne miejsca, krótko je opisać i wszystko zebrać w jednym miejscu. Dokładne namiary, pineski i nazwy znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. To jest pierwszy odcinek serii i zaczynamy od Serbii. Długo zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby było to czytelne, szybkie i konkretne, ale bez pędzenia i bez lania wody. Dlatego postanowiłem, że podzielę to na kilka odcinków, gdzie w każdym opowiem o jednym kraju. Każdy odcinek będzie miał podobną formę, żeby było łatwo do tego wracać. Od razu zaznaczam, to będą bardzo subiektywne opinie. Każdy z nas podróżuje przecież inaczej. Nie wiem, jeden lubi miasta, drugi góry, trzeci kręte drogi, ktoś inny jeszcze jedzie cały dzień i w ogóle nie zwiedza. Więc ja Wam pokażę miejsca, w których sam byłem, które zobaczyłem i które mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Nie będzie to na pewno top 10 z internetu, tylko realne miejscówki z trasy. No dobra, to zaczynamy. Serbia. Serbia to kraj położony w sercu Bałkanów ze stolicą w Belgradzie. Mieście, które kiedyś było stolicą Jugosławii. Byłem w Serbii podczas majowego weekendu 2025 roku. A jeśli ktoś nie widział w ogóle tej serii, to cała jest na moim kanale. To kraj słowiański, gdzie dominującą religią jest prawosławie. Mentalnie zdecydowanie bliżej im do wschodu niż do zachodu Europy i to czuć w sumie na każdym kroku. Obowiązująca waluta to dinar serbski. Serbia nie należy do Unii Europejskiej ani do strefy Schengen, ale możemy podróżować tam bez wizy do 90 dni. Granice przekraczamy na dowód osobisty lub paszport. Zielona karta na motocykl nie jest obowiązkowa, ale ja zawsze polecam ją mieć, tak samo jak i paszport. Nawet jeśli teoretycznie nie jest potrzebny. Po co robić sobie problemy, jak trafimy na jakiegoś upierdliwego urzędnika? Na autostradach nie ma winiet, płaci się za przejazdy odcinkiem na bramkach. Można płacić kartą lub gotówką. Jeśli chodzi o ceny paliw, są bardzo podobne do tych w Polsce, ale jedzenie, zakupy w sklepach, nie wiem, w piekarniach są naprawdę wyraźnie tańsze niż u nas. Kartą zapłacicie praktycznie wszędzie, ale najlepiej mieć trochę lokalnej waluty przy sobie. Pierwszym miejscem, które polecam jadąc przez centrum Serbii, jest oczywiście Belgrad. Miasto liczy około 1,4 miliona mieszkańców. Nie będę mówił, że to najpiękniejsze miasto w Europie, ale jadąc przez Serbię naprawdę warto się tu zatrzymać. Nawet na kilka godzin, nie wiem, na obiad, na kawę, na krótki spacer. Polecam szczególnie przejść się po centrum i zajrzeć na przykład na twierdzę belgradzką albo do parku Kalemegdan. To dobre miejsce w sumie na pierwszy kontakt z Serbią i jej klimatem. Około 150-170 km na południe od Belgradu znajduje się miasteczko Despotovac. Samo miasteczko, jak wiele w Serbii, nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale tuż obok znajduje się monaster Manasija. To jest miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić, a szczególnie jeśli ktoś lubi historię, klasztory i w ogóle takie klimaty. Takich miejsc w Serbii jest więcej, ale polecam to konkretne, bo sam tam byłem. Jak widzicie, wszystko jest bardzo dobrze zachowane i robi naprawdę duże wrażenie. Jadąc na północny wschód, w stronę Dunaju,
dojedziemy do miasteczka Golubac. Leży ono bezpośrednio nad Dunajem, który w tamtym miejscu stanowi naturalną granicę między Serbią a Rumunią. Rzeka jest tutaj naprawdę ogromna, bardzo szeroka, zresztą widzicie to teraz na ekranie. Tuż obok znajduje się twierdza Golubac. Powstała w XIV wieku, strzegła ważnego szlaku na Dunaju, ma 10 charakterystycznych wież i leży przy tzw. żelaznych wrotach Dunaju. Była w rękach Serbów, Węgrów i Turków, a dziś jest jedną z najbardziej malowniczych twierdz na Bałkanach. Niestety, gdy byłem tam w majowy długi weekend, kolejki były tak duże, że nie wszedłem do środka, ale i tak polecam to miejsce, a ja na pewno jeszcze tam wrócę. Będąc w tej okolicy, koniecznie musicie przejechać drogą numer 34 wzdłuż Dunaju. Piękne zakręty, tunele i widoki, które naprawdę robią robotę. Ale po stronie rumuńskiej biegnie bardzo podobna trasa, mieliśmy okazję nią jechać w czerwcu 2024 roku. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to jest to trasa obowiązkowa, a szczególnie po stronie rumuńskiej. Moim zdaniem tam jest jeszcze piękniejsza niż po stronie serbskiej. Ja jednak nie przejechałem całej tej drogi 34, bo odbiłem w prawo w drogę 164 w kierunku miasteczka Majdanpek. Ale zaraz przy zjeździe mamy takie serpentyny i na górze można się zatrzymać na obiad w restauracji z przepięknym widokiem na Dunaj. Nazwę tego miejsca widzicie właśnie teraz na ekranie. Majdanpek to kolejne miejsce, które Wam polecę. Sam Majdanpek nie jest tu najważniejszy. Chodzi o to, co znajduje się tuż obok. Jadąc przez tą miejscowość, nie da się tego przegapić. Nagle przed Wami pojawia się ogromna dziura w ziemi. To kopalnia miedzi i złota, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Zresztą pewnie było słychać na filmie, jak bardzo się tym podniecałem. A teraz przenosimy się na południe, w okolice granicy z Kosowem, do Parku Narodowego Kopa Onik. Przepiękne drogi, świetne widoki i bardzo fajny klimat do jazdy motocyklem. Warto pojeździć sobie tam po okolicach, po tych różnych drogach, a jeśli ktoś lubi zjechać z asfaltu, to naprawdę bajka. Ja tak zrobiłem i było po prostu świetnie. Słuchajcie, no dla takich chwil warto żyć. Nawet jechać 10 godzin po to, żeby się znaleźć w takim miejscu. A później szczególnie polecam Wam trasę numer 198. Cały ten park narodowy jest po prostu piękny i warto tam sobie pojeździć po tych drogach.
No i oczywiście, będąc w Serbii, nie można ominąć kanionu Uvac. To jest prawdziwa perełka tego kraju. Wokół kanionu znajduje się wiele punktów widokowych na piękną, wyjącą się rzekę. Ja byłem w punkcie Veliki Vrh. Macie teraz na ekranie. Powiem wam, że było warto. Jeśli będziecie szukać noclegu w tej okolicy, to polecam wam również drewniane domki, w których sam nocowałem. Dojeżdża się tam do nich kawałek szutrem, ale naprawdę warto. Szukajcie pod nazwą, która teraz wam się wyświetla na ekranie. Jak zawsze, dokładne namiary macie w opisie filmu. Kierujemy się teraz na północny zachód w stronę granicy z Bośnią i Hercegowiną. Konkretnie do miasteczka filmowego Drvengrad. To bardzo ciekawe miejsce, które zostało zbudowane specjalnie na potrzeby filmu. Początkowo miało zostać rozebrane, zaraz po zakończeniu zdjęć. Ale na szczęście ktoś podjął dobrą decyzję i je zostawiono. Dziś Drvengrad to pełnoprawna atrakcja turystyczna. Ale nadal czuć tutaj ten filmowy klimat. Drewniana zabudowa, wąskie uliczki i specjalna atmosfera sprawiająca, że to miejsce naprawdę się wyróżnia i warto tu na chwilę się zatrzymać. Tuż obok znajduje się Park Narodowy Tara i to jest kolejny punkt, którego absolutnie nie warto pominąć. Polecam wam punkty widokowe nad rzekę. Ja byłem na Bańska Stena i to miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przepiękne widoki, ogromnie zalesione tereny, praktycznie ciągnące się kilometrami, cisza, spokój i poczucie, że jesteś totalnie z dala od cywilizacji. Drogi w tym regionie są naprawdę świetne, asfalt jest dobrej jakości, zakręty płynne i czytelne, a ruch bardzo mały, więc jazda sprawia ogromną frajdę. Do tego dochodzi panorama na elektrownię wodną Baina Basta, która z góry wygląda naprawdę imponująco i fajnie domyka ten cały region wizualnie. Wjazdy do parków narodowych, jak i do samego Drvengradu są bardzo tanie. Ja w maju 2025 roku płaciłem za takie atrakcje około 300 dinarów, więc w przeliczeniu na złotówki to jest około 10 zł. Więc tym bardziej warto się tu zatrzymać i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Te miejsca, które dla was przygotowałem, zgodnie z obietnicą, to są tylko te, w których ja byłem osobiście. Byłem w Serbii tylko kilka dni, więc oczywiście jest tam jeszcze mnóstwo innych ciekawych miejsc. Jeśli macie coś do polecenia, piszcie w komentarzach, pomoże to innym i będziemy mogli się nawzajem inspirować. Jeśli ten film przyjmie się, zrobię kolejne odcinki, np. Albanię, Chorwację i inne kraje Bałkanów. A jeśli w jakikolwiek sposób ten film pomoże wam w planowaniu motocyklowej trasy, to dla mnie jest to największa satysfakcja. Zostawcie suba, jeżeli ktoś tego nie zrobił jeszcze, lajka albo jakiś komentarz. Ten film dotrze wtedy do większej liczby osób i może kogoś zainspiruje do wyjazdu do Serbii. Dzięki wielkie, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?